Nazywam się Wojciech Kurzyk, prowadzę agencję kreatywną oraz firmę szkoleniową, a istniejemy od 2009 roku i jest to niewątpliwie branża bardzo kreatywna. Jak wyglądały początki? Początki były bardzo trudne i były bardzo łatwe zarazem, dlatego że cała idea tej naszej agencji pojawiła się w momencie, kiedy mam wspólnika, mam partnera biznesowego, z którym to realizujemy. Okazało się, że musiałem znaleźć właściwą osobę, żeby z nią taką firmę poprowadzić. To jest dla mnie bardzo ważne i uważam, że prowadzenie firmy w pojedynkę jest szalenie trudną rzeczą, dlatego że trudno nie móc mieć osoby, do której można się odnieść, z którą można porównać swoje poglądy. Bardzo ciężko jest pracować samemu, zważywszy na ogrom obowiązków jako właściciel firmy. Powiedział Pan, że prowadzenie firmy w pojedynkę jest bardzo trudną rzeczą. To oznacza, że jeżeli decydujemy się, zastanawiamy nad podjęciem własnej działalności gospodarczej, to już na tym etapie warto pomyśleć, z kim będziemy współpracować, jakiego typu osobowości szukać, z kim się dobrze dogadujemy i czy właśnie wtedy warto współpracować z osobą, która jest podobna do nas, czy właśnie ma inne cechy i wskaże troszeczkę inny punkt widzenia. Wie Pani, z mojego doświadczenia wynika, że ta osoba powinna być zupełnie inna. Prowadziłem kiedyś taki projekt z osobą, która była taka sama, nie wyszło nam to najlepiej, a mieliśmy duży problem, żeby się dogadać, ponieważ obydwaj byliśmy liderami i jakby nie miał kto pewnych rzeczy wykonywać. Natomiast uważam, że bardzo dobrze prowadzi się firmę z drugą osobą ze względu na to, że jest z kim porównać poglądy. Ta osoba zawsze, jeżeli jest zupełnie inna, mój tak naprawdę partner biznesowy jest osobą zupełnie inną, jest osobą cichą, spokojną, bardzo rzadko się denerwującą, a ja jestem osobą, która się bardzo łatwo denerwuje i dosyć szybko się entuzjazmuje pewnymi rzeczami. I okazuje się, że jego wyważone i spokojne zdanie bardzo mi pomaga często w sytuacjach podbramkowych albo takich, które uważam za trudne. Wie Pani, to był złożony proces, a bardzo często w życiu zmieniało mi się to, co chciałbym robić i jakby jestem osobą, która się entuzjazmuje wieloma rzeczami, w związku z tym ciągnęło mnie do różnych rzeczy, od rzeczy artystycznych do rzeczy stricte biznesowych. Gdzieś tam po drodze okazało się, że mam taki pomysł, żeby prowadzić firmę językową. Ten projekt bardzo się rozwinął, de facto gdzieś tam potem się rozmył. W akceleratorze technologii na Uniwersytecie Łódzkim razem z moim wtedy wspólnikiem, zupełnie inną osobą, założyliśmy taką firmę, która miała na celu uczenie obcokrajowców języka polskiego, zanim ci pojawią się jeszcze w Polsce. To znaczy chodziło o takie 30 podstawowych lekcji i audio, i wideo dla osób, które już wiedzą, że przyjadą do Polski w celach na przykład biznesowych. I chodziłoby o to, żeby one poznały podstawy języka polskiego i jakichś takich podstawowych sytuacji, zanim się tu pojawią, a wiedzą, że się tu pojawią, więc jakby są doskonale zmotywowani. To był bardzo duży projekt, pracowało przy tym około 100 osób, a strasznie nam się gdzieś podobała ta praca, ale okazało się, że właśnie różnice między nami są nie do pogodzenia i tak naprawdę firma się trochę rozjechała ze względu na nasze osobowości. Byliśmy za bardzo podobni i za bardzo interesowały nas te same obszary działania firmy, a inne nie interesowały nas w ogóle, w związku z tym firma gdzieś tam po drodze się rozjechała. Ale mimo wszystko mówi Pan o tym bardzo pogodnie, a to oznacza, że wyciągnął Pan po prostu z tego lekcję, wyciągnął Pan z tego coś dla siebie. Jak to wygląda? Wie Pani, jestem w tym wieku, kiedy ja już zaczynam myśleć o przeszłości i wyciągać lekcje dla siebie, a tutaj lekcja była bardzo cenna. Tak prowadziłem przez moment firmę, dzięki Bogu nie za dużo straciłem na tym pieniędzy, że ona upadła gdzieś tam po drodze i mnóstwo rzeczy przyszło mi do głowy i mnóstwa rzeczy się nauczyłem, między innymi o tym, co to znaczy twardy biznes, bo bardzo dużo firm, które mają wysokie aspiracje, kończy na tym, że zajmuje się tymi aspiracjami, a nie wie nic albo bardzo mało o twardym biznesie. Zajmuje się otoczką, zajmuje się wystrojem biura, a nie zajmuje się tym, w jaki sposób trzeba znaleźć klientów, czy skąd ich wziąć. A to był trudny moment, gdy ta pierwsza działalność, ta pierwsza firma, spółka kończyła swoją działalność? Wie Pani, to był bardzo trudny moment, dlatego że miałem problem wtedy psychiczny, jakieś tam niepowodzenie, duże niepowodzenie, za które czułem się współodpowiedzialny, po pierwsze. Po drugie, no jakby wróciłem nagle na rynek pracy i musiałem zastanowić się, czy ja chcę pracować u kogoś, czy ja chcę pracować sam, czy mam kontynuować jakieś tam wątki z tej firmy, co ja mam w ogóle zrobić. I to była bardzo duża i dziwna decyzja wtedy i to był w ogóle dziwny czas, bo to pamiętam do dzisiaj, bo mówimy o okresie sprzed ponad 10 lat,
To były jeszcze wakacje, początek wakacji, kiedy wiadomo, że rynek pracy jest w ogóle w zastoju i tak naprawdę trudno mi było wtedy w ogóle się zdecydować, co ja mógłbym robić. Szczególnie, że interesuje mnie, tak jak powiedziałam, bardzo wiele rzeczy, więc zawsze mam z tym problem, w którą stronę gdzieś tam powinienem iść. Jaka jest Pana rada dla osób, którym za pierwszym razem się nie udało, bo nie zawsze musi się udać i to nie musiała być ta branża, może to nie był ten czas, mogło się tak przydarzyć i to wcale nie oznacza, że taka osoba nie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast taka osoba przede wszystkim, po pierwsze, powinna spojrzeć w siebie, co ona ma już na ręku. Bardzo często się okazuje, że spotykam osoby, które prowadzą swoje działalności, ledwo zipiąc, na przykład wyrabiając biżuterię artystyczną albo zajmując się czymś związanym ze sztuką, tylko dlatego, że rodzice też zawsze mieli swoje własne firmy. Ta osoba kompletnie nie ma do tego pociągu, kompletnie się nie nadaje, jest świetna w tej biżuterii czy w tych takich rękodziełach, które robi, ale nie ma pojęcia o biznesie, w dodatku nie za bardzo ma do tego pęd, żeby się tego dowiedzieć. Spotykam się z takimi firmami, które mówią: ale jak to? No przecież ludzie powinni wiedzieć, to są najpiękniejsze kamienie na świecie. No przecież ludzie, myślałem, że ludzie powinni od razu się rzucić. Spotkałem się ostatnio na konsultacjach z osobą, która założyła firmę, która robi torby, bardzo ładne, z bardzo dziwnych materiałów sprowadzanych z całego świata. I ona jest załamana, bo była przekonana, że ludzie się po prostu rzucą drzwiami i oknami po te torby. Nie prowadziła żadnych działań reklamowych, nie szukała ich w ogóle. Szyła nocami coraz piękniejsze torby, których nikt nie znał. I to jest duży problem, bo musimy się zmierzyć. Zawsze tłumaczę na swoich konsultacjach, że jeżeli Państwo wchodzicie w departament pod tytułem "Jestem przedsiębiorcą", to niestety każda działalność, to co Państwo robi, trochę schodzi na drugi plan, a Państwo walczycie w departamencie "Jestem przedsiębiorcą". I to jest bardzo ciężkie, bo nam się wydaje, że jesteśmy artystami, że chcemy robić fajne rzeczy, robimy często fajne rzeczy, ale musimy być w tym wszystkim przedsiębiorcami. Skoro decydujemy się na taką formę działalności, to jest nasz zawód. Poruszył Pan też przed chwilą wątek bardzo ważny, czyli osób najbliższych, rodziców, rodzeństwa, małżeństwa, partnerów, czy po prostu osób, które nas otaczają, nawet przyjaciół. Czy w Pana przypadku takie osoby, czy ci najbliżsi mieli wpływ na Pana biznes? Mieli bardzo duży wpływ, a z dwóch względów. Po pierwsze, niektórzy bardzo mnie wspierali, niektórzy bardzo mi odradzali prowadzenie biznesu, ale nikt mnie nie zmiażdżył. To jest ważne. Nie było takiej opinii: Kurzyk, ty się nie nadajesz, w ogóle co ty wymyślasz. To jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast pojawiło się bardzo dużo krytycznych opinii. Nawet nie takich, że sobie nie poradzę, ale że nie znam się na jakichś aspektach prowadzenia biznesu na tyle, że mogę z tym mieć problem. Co mi też dodało bardzo dużo siły, bo nagle się okazało, że to są osoby bardziej doświadczone, bo słucham przede wszystkim takich, i one wskazały mi pewne braki, które musiałam szybko gdzieś tam nadrobić. To było bardzo dla mnie ciekawe, a moi najbliżsi są przyzwyczajeni, że ja mam 18 000 zainteresowań, więc jakby ich to nie zdziwiło, tylko czekali, co z tego będzie gdzieś tam dalej po drodze. Także W takim razie jaki realny wpływ na Pana biznes miała ta konstruktywna krytyka? bardzo duży, bardzo duży. Bardzo sobie cenię opinie, do dzisiaj słucham ich bardzo uważnie, ponieważ zawsze uważam, że trochę, oczywiście można się uczyć na własnych błędach, co wszyscy powinniśmy robić, ale czasami fajnie się nauczyć na cudzych, bo przynajmniej takich już nie popełnimy my. I to jest bardzo cenna lekcja, którą uważam, odebrałam już kilka razy, ponieważ pracowałam w bardzo różnych miejscach przez ten całe swoje 21 lat pracy zawodowej. Dokładnie uważam, że najpierw trzeba dać coś od siebie, najpierw trzeba spróbować, najpierw trzeba poznać, powiedzmy, kulisy biznesu, w który w ogóle chcemy wejść, żeby w ogóle zacząć zastanawiać się: aha, to ja teraz potrzebuję tyle, a nie tyleż tam pieniędzy, bo to łatwo powiedzieć: chcę nagrać płytę, potrzebujesz pieniędzy, ale często jest, moje pytanie jest miażdżące pierwsze: no ile potrzebujesz tych pieniędzy? I nagle się okazuje, że ktoś nie wie, ile kosztuje nagranie płyty, skoro już o tych płytach rozmawiamy. Bardzo często jest tak, że ludzie mówią: potrzebne im pieniądze, ale de facto nie mają żadnych wyliczeń. Na co? Znaczy na co to może jeszcze wiedzą często, ale też bardzo ogólnie. Natomiast często jest tak, że oni nie wiedzą ile, bo nie obliczyli dokładnie, co się na to składa. To jest bardzo ciekawe. To nie chodzi o biznesplan jakiś szczegółowy, ale chodzi o to, że oni po prostu są zaklęci w tym kręgu: potrzebuję pieniędzy. To jest mantra, która się powtarza, a nie ma za tym żadnej refleksji. Ale na co? Ale po co? A skąd ja mam je wziąć? Czy sponsor? Czy ktoś mi da? Czy ja wezmę kredyt? Czy są programy europejskie? Co ja zrobię? Bardzo ciekawe patrzenie. I w dodatku na początku powinien zostać wyznaczony konkretny cel i konkretna data jego realizacji.
A jak z tym jest wśród tych naszych młodych przedsiębiorców? Czy zaczynają od tego, czy raczej już patrzą na wyniki, których no na starcie nie ma, ale tak naprawdę nie wiedzą, czy to dobrze, czy źle, bo nie wyznaczyli sobie tej daty? Czy może już teraz coraz więcej osób myśli o tym, że i zaznacza, że w ciągu pierwszego roku to chce zdobyć takie i takie efekty, gdzie naturalnym jest, że przez pierwsze 12 pierwszych miesięcy działalności różnie bywa z tymi efektami i najczęściej firma nie jest jeszcze tak bardzo rentowna i nie przynosi dużych zysków. Jest to naturalne, a sporo osób się poddaje, bo dochodzi do wniosku, że miało być takim wielkim biznesmenem, a tych pieniędzy jeszcze nie ma. Jak to jest z wyznaczaniem celów oraz realnych dat ich realizacji? Z reguły jest tak, że młode startupy, młode firmy, nawet niekoniecznie wiekiem, ale takie, które właśnie powstały, mają jasno określone cele, tylko że one są nieweryfikowalne. W rodzaju chcę dużo zarabiać. Ile? No i tutaj następuje pewna szarpanie. No 15 tysięcy, no 20, no 30 może tysięcy, no nie wiem. I nagle się okazuje, że taka osoba nie przemyślała, ile to dla niej jest dużo zarabiać. W dodatku nie ma okresu czasowego. Oni czasami mówią wszyscy, no w ciągu pierwszego roku muszę osiągnąć takie zyski. Natomiast, a trochę a propos Pani pytania, to jest tak, że moja rola polega na tym, jak Ty chcesz to osiągnąć. Zacznijmy się zastanawiać, gdzie jest Twój pierwszy klient? No nie ma. Dobrze, działasz już 2 miesiące. Gdzie jest Twoja pierwsza faktura? Pokaż. No nie mam jeszcze. I tu się zaczyna dopiero rozmowa. Ja mówię, fajnie, to cofamy się od tych celów, które nas dzisiaj kompletnie nie interesują. Dzisiaj jesteś przedsiębiorcą. Te cele to zaraz będziemy rozmawiać. Dzisiaj jesteś przedsiębiorcą, nie masz żadnej faktury. Co możemy zrobić, żebyś miał jakąś fakturę? Jak Ci mogę pomóc, a jak sobie sam możesz pomóc, żebyś wystawił pierwszą fakturę, bo dzisiaj to bierzesz ze swoich oszczędności, które bardzo szybko się kurczą. Zaraz ich nie będzie i zaraz będziesz niestety musiał firmę zamykać. To jest rzecz, która jest bardziej przerażająca. Te cele z reguły, rzadko wpadam na firmę, która ma cele naprawdę realne i takie, które kurczę, mówię, bardzo fajnie, żeście Państwo sobie wymyślili. Rzeczywiście widzę, że to ma podstawy i finansowe i w ogóle w realu można to osiągnąć, przynajmniej tak mi się wydaje, im też. Jest jakaś strategia dochodzenia do tego i tak naprawdę nagle się okazuje, że pracuję już z firmą, która no, ma jakieś w ogóle pojęcie o tym. Z reguły jest tak, że to się nam rozjeżdża na tym etapie. Oni są już daleko, założyli tą firmę, brzydzą się tym etapem przedsiębiorca, księgowa i w ogóle jakieś faktury. Co ich obchodzą faktury, jak oni za 10 miesięcy mają zarabiać po tam 15 tysięcy. Wspomniał Pan też, że bardzo ważnym jest, żeby uczyć się na swoich błędach, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby czerpać z doświadczenia innych, bardziej doświadczonych osób, które są czy w tej branży, czy w jakiejś podobnej, pokrewnej już przez dłuższy czas. Czy Pan ma, czy w swoim życiu zawodowym, czy prywatnym, osoby godne naśladowania, na których kroki i działania Pan patrzy i na których się opiera i wzoruje? Zdarzało mi się w życiu pracować u różnych osób. Akurat moja kariera zawodowa jest związana z firmami prywatnymi. Także jest to o tyle ciekawe, że przez rok moje wykształcenie, jestem filologiem polskim zawodu, co jak okazało się po latach bardzo mi się przydaje w różnych rzeczach, które robię, no bo działam na polu PR-owskim, marketingowym bardzo mocno również, ale zaraz po filologii polskiej przez te 21 lat pracy pracowałam w firmach prywatnych, tylko przez rok uczyłem w szkole angielskiego przez moment, ale i tak pracując w jakiejś firmie, robiąc co innego. Bardzo, bardzo dawno temu. Więc tak naprawdę dla mnie to było bardzo dobre doświadczenie, ponieważ miałem bliski kontakt z szefami tych firm, bo to były firmy no nieduże, zatrudniające do 20 osób i zawsze powtarzam, że to była świetna lekcja, bo oni robili rozmaite błędy, których ja już nie muszę zrobić. Ja oczywiście zrobiłem swoje i nadal robię jakieś tam błędy, ale udało mi się uniknąć tych najbardziej popularnych. No jeżeli Pani chce posłuchać o błędzie najbardziej popularnym, moim zdaniem, który najczęściej wychodzi w momencie, kiedy ta firma już jest na jakimś etapie rozwoju, to takim jednym z najpopularniejszych błędów jest to, że właściciel miesza pieniądze swoje z firmowymi. Bardzo często jest tak, że właściciel małej firmy uważa, że zyski firmy to są jego pieniądze. Teoretycznie może gdzieś tam są to jego pieniądze, natomiast prawda jest taka, że to są pieniądze firmy. I to jest jeden z największych błędów. Bardzo mi to pomogło przy rozwijaniu mojej firmy, którą w tej chwili mam obecnie, że moja własna firma ma swoje własne pieniądze, a ja mam swoje. Oczywiście, że moja własna firma mi płaci. Jakbym chciał powiedzieć tak jak reszta, to bym sobie kupił piękny samochód za pieniądze firmowe, bo przecież są moje. No nie są moje. I to jest bardzo częsty błąd. Bardzo częstym błędem wśród małych firm jest na przykład to, że oni mają jedno konto. I teraz dziewczyna czy chłopak, którzy zakładają firmę, to mają konto prywatne i firmowe i to jest jedno konto. Ja zawsze mówię, no nie, no załóżcie Państwo drugie, bo chociażby umysłowo będzie Wam się lepiej kojarzyło, bo jak nagle zaczniecie mieć 0 na tamtym koncie firmowym, no to już od razu widać, gdzie jest pewien problem. Także myślę, że to zarządzanie pieniędzmi jest jednym z największych problemów, bo
trudno osobie, która nie ma takich doświadczeń, nagle zacząć rozdzielać, to, no jak to, no zarabiałam 200 zł, to nie jest 200 zł dla mnie. No nie jest, bo firma ma swoje koszty, ma swoje podatki, już nie mówiąc o ZUS-ach i tak dalej, ale to nie jest tak, że 200 zł to jest mój poziom wynagrodzenia. Nie, to jest jakiś procent z tych 200 zł trafia do mnie, przykładowy. To w takim razie jaki wpływ miało Pana doświadczenie filologiczne, Pana wykształcenie na Pana drogę zawodową? Wie Pani, to też jest o tyle ciekawe, że po tym jak skończyłem już filologię polską, bardzo chciałem zostać pisarzem, ponieważ zajmuję się muzyką i gram i robię różne rzeczy i mam tam jakieś zespoły zawsze. I co mnie zawsze fascynowało, w związku z tym pisałem słowa piosenek i zawsze mi się wydawało, że ja powinienem iść w tym kierunku artystycznym. Jestem częściowo po jakiejś tam szkole muzycznej i strasznie mnie to gdzieś tam ekscytowało i zawsze miałem takie marzenie, że ja na tym rynku muzycznym gdzieś tam znajdę swoje miejsce. Natomiast ta moja praca, to moje niepowodzenie, jakim zakończyła się moja pierwsza firma, bardzo dużo mi dały podstawy biznesowej do tego, żeby myśleć o tym, że ta filologia polska to nie musi być tylko pisanie słów, to może być też pisanie reklam, to może być też pisanie artykułów, to może być też przeprowadzanie wywiadów, to może być też pisanie książek czy artykułów. Można to spożytkować inaczej, można to skanalizować, bo dla mnie, rozumie Pani, te rzeczy artystyczne nie mają pewnego nawiasu. One są wszystkim i niczym naraz. To, że ktoś chce pięknie śpiewać, to jeszcze nic nie znaczy. Zawsze uważam, że jeżeli komuś zależy naprawdę na własnej karierze, to powinien przejść przez ten etap i jestem własnym przedsiębiorcą i z tego wynika dopiero, że ja śpiewam, bo wiem, za ile śpiewam, komu śpiewam, dla kogo śpiewam, co ja w ogóle śpiewam i dlaczego ja robię to, co ja robię. I to jest, strasznie mi to dużo dało frajdy po tej firmie, kiedy uświadomiłem sobie, że moją kartą, którą mam na ręku, jest umiejętność bardzo dobra posługiwania się językiem polskim i w mowie, i w piśmie. I to jest strasznie fajna sprawa, ponieważ to może być przydatne w bardzo wielu rzeczach. Przekładając to na biznes, mogę konstruować reklamę, mogę konstruować rozmaite przekazy, ale czyni mnie to też lepszym trenerem. Z takim treningiem łatwiej mi słownie dotrzeć do jakichś moich słuchaczy czy widzów. Więc jakby wydaje mi się, że jeżeli ktoś się nie sparzył nigdy no może brzmi to fatalnie, ale jeżeli ktoś się nie sparzył na tym, że był już kiedyś przedsiębiorcą, przynajmniej w jakiejś części, to trochę trudno mu pojąć, jak to jest, jak bardzo trzeba uważać na ten biznes, na tą część biznesową i przedsiębiorczą. Czy ścieżka zawodowa przygotowała Pana do zarządzania własną firmą? Tak, bardzo. Po pierwsze filologia polska, która dzisiaj bardzo mi się przydaje w mojej pracy. Po drugie pierwsza firma, na której no, chciałam czy nie chciałam, poeksperymentowałam w zakresie tego, co wychodzi, co nie wychodzi i przede wszystkim co ja wiem o prowadzeniu biznesu, a czego nie wiem. No, okazało się, ponieważ upadła, że chyba więcej nie wiem niż wiem, ale to była dla mnie bardzo cenna lekcja, bo wchodząc do drugiej firmy, organizując i zakładając drugą firmę, wiedziałam już dużo więcej i no jakby nie byłem debiutantem na tym polu. A w jaki sposób rozwijał Pan swoją działalność, gdy ona już była na rynku, gdy zaczęła działać, pojawiały się kolejne pomysły, więc trzeba je było wprowadzić w życie? Wydaje mi się, że najbardziej istotną rzeczą dla mnie, ja tak robię i uważam to za punkt numer 1 w każdej działalności, jest poszukiwanie klientów, nawiązywanie z nimi relacji i utrzymywanie ich. Bo bardzo często zdarza się tak, że firma ma fajny produkt, a nie szuka aktywnie klientów, ma 2 czy 3, płacze, że chce się rozwijać, ale nic z tego nie wynika. A ja zawsze mówię, że większa część mojej pracy to jest pozyskiwanie klientów. Ja mogę być najfajniejszym trenerem na świecie, najlepszą agencją w ogóle kreatywną, ale tak naprawdę gro mojego czasu przez tydzień to jest podróżowanie do klientów, upewnianie się, że moi stali klienci są zadowoleni i coś tam się między nami dzieje, na jakim etapie są nasze projekty a przede wszystkim zdobywanie nowych klientów, poznawanie nowych obszarów, w którym możemy się gdzieś tam zaprezentować. To jest dla mnie strasznie ważne i to jest ta ciężka praca, która myślę, że wielu osobom się kojarzy źle, bo one chcą mieć sukcesy, spijać już jakąś śmietankę, a podczas kiedy tydzień to jest naprawdę ciężka, często bardzo fizyczna praca, bo trzeba wziąć i pojechać do Warszawy, do Białegostoku, do Poznania gdzieś tam, czasami za granicę. To jest to jest rzecz, która bardzo potrafi czasami zdemotywować. To jest rzecz taka, która sprawia, że bardzo wielu ludzi mówi, Boże, ja nie znoszę rozmawiać z tymi ludźmi, bo bardzo często jest tak, że klienci odmawiają, że klienci nie chcą, że klienci trzeba wziąć udział w konkursie, a nagle tych firm takich jak moja robi się 37 i to jest duży problem. I bardzo łatwo w takim kontakcie z ludźmi, on jest bardzo fajny, ale bardzo łatwo dać się czasami po prostu zmiażdżyć na zasadzie takiej, że wydaje nam się, że kurczę, to był najgorszy
najgorszy tydzień naszego życia, wszyscy nam odmówili i skąd ja wezmę kolejne pieniądze. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, którą nauczyło mnie w ogóle życie biznesowe. Cały czas trzeba dbać o tego klienta, cały czas trzeba zdobywać nowych klientów, cały czas trzeba się upewniać, że ci, których mamy, są zadowoleni i skłonni dalej z nami pracować. Myślę, że to jest największe wyzwanie firmy. A to jest zupełnie naturalne, że zdarzają się lepsze i gorsze momenty. Z jakimi przeszkodami spotkał się Pan w trakcie realizacji swoich planów? Bardzo różnymi. Przede wszystkim bardzo ważna rzecz dla mnie to jest taka, że wydaje mi się, że karta, którą mam na ręku, jedna z moich umiejętności, to jest dobry kontakt z ludźmi. Jestem osobą otwartą. Myślę, że dużo osób, które mnie zna, bardzo mi to odpowiada, a myślę, że dużo osób, które mnie poznają, też są przyjemnie jakby wciągnięte w ten mój świat spokojnej konwersacji, rozmawiamy o rzeczach, jest miło i sympatycznie. Natomiast jest jakiś procent ludzi, dzięki Bogu mały, ale jest procent ludzi, którzy kompletnie nadają na innych falach. I często jestem na spotkaniu biznesowym i okazuje się, że on czy ona, mój ewentualny klient czy klientka, kompletnie nie trawi takiego stylu komunikacji. I wiem, że ten zgrzyt przełoży się na to, że prawdopodobnie nie będziemy ze sobą pracowali, bo po prostu nie odbieramy zupełnie na tych samych falach. Dzięki Bogu dla mnie takich osób jest relatywnie mało. Taki styl, jaki mam, jest bardzo dobrze odbierany generalnie biorąc. W związku z tym to jest fajne. A w takim razie jakie osobiste kompetencje wymagane w rozwoju i zarządzaniu firmą akurat Pan wykorzystuje? Jedną z kompetencji, która najbardziej, wydaje mi się przysługuje, to jest dużo pracowałem i mam silnie rozwinięte umiejętności interpersonalne. Wydaje mi się, że jest to strasznie ważne. Bardzo dbam zawsze o poziom komunikacji z ludźmi, zarówno w formie pisemnej, jak i w ustnej. Staram się być osobą kompetentną, staram się być osobą profesjonalną, ale przede wszystkim posiadając kontakty z bardzo wielką ilością osób, codziennie ćwiczę tą umiejętność od rana do wieczora i w jaki sposób można się komunikować z ludźmi. Wydaje mi się, że to jest kluczowa umiejętność w takich sytuacjach, ponieważ opanowania trudno się nauczyć, a tyle razy widziałam podobne sytuacje, że jest mi łatwiej w pewnych sytuacjach przewidzieć scenariusz rozwoju wydarzeń. Wydaje mi się, że to kluczowa rzecz. Gdyby, tak jak mówił mój tata, przyjaźnił się tylko z najlepszymi osobami, z lepszymi od siebie, to bym był w tym świetny. Uważam, że jestem w tym dobry, bo mam różnych znajomych. A jakie kompetencje powinna mieć osoba, która rozpoczyna swoją działalność na drodze zawodowej, na drodze biznesowej jako przedsiębiorca? Musi być bardzo otwarta. To musi być osoba, która tak naprawdę ma oczy dookoła głowy, patrzy 360 stopni naokoło siebie cały czas i trudno jej jeszcze dostrzegać szanse, które się pojawiają, bo ona nie wie jeszcze, że to są szanse dla niej, ale jeżeli jest elastyczna i maksymalnie otwarta, wtedy może zarobić swoje pierwsze pieniądze. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli z reguły osoby, które otwierają firmę, nie są elastyczne, patrzą na ten swój cel, ja będę świetnym aktorem, czy ja będę osobą, która będzie kręciła genialne w ogóle filmy jakieś fabularne, natomiast trudno im czasami spojrzeć na to, że żeby zarobić pieniądze na te kręcenie tych filmów fabularnych, warto jest kręcić filmy reklamowe, albo kręcić wywiady, albo kręcić takie rzeczy. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ale ona nie widzi tej szansy, bo jest tak skoncentrowana na tym swoim jednym celu, będę kręcił czy kręciła filmy fabularne. To jak ważne jest podejmowanie ryzyka, ale też następny krok, zarządzanie tym ryzykiem? To, co Pani mówi, jest kluczowe. Podejmowanie ryzyka to jest jedna sprawa. Mnie to mniej interesuje niż zarządzanie ryzykiem. Ja ryzykiem zarządzam codziennie. Uważam, że tak się powinno do ryzyka podchodzić. Nie należy ryzykować, trzeba zarządzić ryzykiem. Pewien stopień ryzyka jest zawsze mile widziany. To jest rzecz, która nas wyróżnia. No, albo jestem przedsiębiorcą, albo nim nie jestem. W ten zawód wpisana jest pewna doza ryzyka, ale staram się zawsze perswadować firmom, że nie ryzykujcie Państwo, tylko zarządzajcie ryzykiem, zarządzajcie stopniem ryzyka, zarządzajcie tym, jak bardzo chcecie na coś rzucić się albo nie, no bo to jest najbardziej istotna sprawa, jeżeli chodzi w ogóle o ryzyko, o poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jesteśmy obydwaj odpowiedzialni za to, bardzo sobie to cenię. Myślę, że jako osoba, która, gdybym miał sam podejmować pewne decyzje, jestem bardzo impulsywny, bardzo często zdarza mi się reagować emocjonalnie, a Damian, mój wspólnik, jest osobą, która reaguje bardzo spokojnie. Dla mnie to jest strasznie ważne, że w ten sposób możemy pracować. Mam to szczęście, że trafiłem na osobę, która jest godna zaufania, a jest kompletnie innym człowiekiem ode mnie.
To oznacza, że możemy przewidywać mniej więcej swoje reakcje. Bardzo dużo mnie nauczyło prowadzenie firmy z inną osobą, a to jest osoba kompletnie przeciwna. Dlatego to jest strasznie fajne, bo po pierwsze ja jestem w stanie przewidzieć, co mniej więcej Damian by powiedział. Jak stare małżeństwo znamy się już doskonale, więc to też mnie bardzo często mi to też pomaga, jeżeli decyzję muszę podjąć błyskawicznie sam, bo wyobrażam sobie, jaka byłaby reakcja mojego wspólnika biznesowego i to też pomaga mi podjąć właściwą decyzję. Poza tym możliwość odbicia od niego naszych myśli, tego, że rozmawiamy o czymś, jakichś tematów, możliwość konsultacji. On tak samo głęboko jak ja siedzi w tej firmie, wie to wszystko. To jest dla mnie strasznie ważne, bo często człowiek zostaje ze swoimi własnymi myślami i nie potrafi sobie poradzić. Kreatywność rozumiana przeze mnie jako coś, co pozwala mi szybko podejmować decyzje. To jest rzecz, bo można być bardzo osobą kreatywną, można być osobą, która ma głowę pełną pomysłów, ale te pomysły po pewnym czasie, jeżeli człowiek jest równocześnie przedsiębiorcą, są pomysłami, które łatwiej jest zrealizować niż po prostu pomysłami puszczonymi gdzieś w kosmos. I to jest, wydaje mi się, bardzo cenna rzecz. Taka kreatywność połączona z biznesem, z pewnym doświadczeniem biznesowym, daje ten efekt tego, że ja wypluwam z siebie różne fajne pomysły, ale większość z nich już da się przełożyć na jakąś realizację. Przynajmniej mają pozory tego, że można je w normalnym, realnym życiu gdzieś tam zastosować. To nie jest kreatywność, która jest zupełnie puszczona kompletnie. Branża, w której ja funkcjonuję, czyli właśnie branża kreatywna, branża agencji kreatywnej, czy nawet branża trenerstwa, czy szkoleń, czy warsztatów, one wszystkie opierają się na tym, że trzeba zarządzić właśnie kreatywnie pewnymi rzeczami. Żadna z dwóch grup, jak Pani doskonale wie, nie jest taka sama. W związku z tym ja też muszę zarządzić przebiegiem, nawet jeżeli to samo szkolenie muszę powtórzyć 3 razy, ono i tak za każdym razem będzie inne. Ja uważam, że zarządzanie kreatywne firmą jest jak najbardziej na miejscu, a jeżeli rozumiemy to po pierwsze jako szybkość reakcji, trzeba umieć reagować szybko, a do tego kreatywność jest bardzo potrzebna, bo po prostu wyprzedzi nas konkurencja, a po drugie kreatywność jak najbardziej jest obszarem, w którym tak naprawdę pracuje cała firma, w związku z tym musimy bardzo mocno się do tego dostosować. Można to zrobić, wydaje mi się, przede wszystkim przez kontakt z innymi ludźmi. To jest rzecz najważniejsza. Oni pobudzają nas do działania. To, co robią ciekawego w życiu, to mogą być rzeczy, które kompletnie nas nie interesują, albo rzeczy, o których kompletnie nie wiedzieliśmy, czy których nigdy nie próbowaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że kontakt z innymi ludźmi, ich inspiracja, którą mogą nam dać, jest bezwzględnie najbardziej rzeczą ważną przy tym, że jesteśmy pobudzeni kreatywnie, bo wtedy wydaje nam się, że sami też możemy być lepsi, bo widzimy, jak ubogaca ich to generalnie, co oni robią. Najbardziej kreatywne podejście, po pierwsze, uwydatnia się wtedy, kiedy sytuacja jest dość pobrankowa. A często nam się zdarza tak, że dzwoni klient i mówi, że życzy sobie jakąś rzecz, fizyczny gadżet, jest wtorek, a to musi być na czwartek w firmie, w dodatku oznakowane, a gadżet jest w Holandii. I jakby nie zaskoczę Pani pewnie tematem takim, że Boże, przygotowaliśmy tak kreatywną kampanię, czy zrobiliśmy tak kreatywny film, że ludzie się przewracają, jak to w ogóle oglądają. Myślę, że nasza kreatywność jest właśnie dużo bardziej związana z przedsiębiorczością, to znaczy my stajemy na rzęsach i tak komunikujemy się zresztą w kilku językach, żeby ta rzecz z Holandii przyleciała tu błyskawicznie, pół kurierem, pół prywatnie, pół służbowo, pół jakimiś kanałami nieformalnymi, żeby ktoś nam pomógł, żebyśmy gdzieś dzięki swojemu networkingowi bardzo szybko dali to do znakowania i bardzo szybko jeszcze dostarczyli do Warszawy, do Poznania, do Wrocławia. Tak odbieram naszą kreatywność przede wszystkim. To jest ta najbardziej przedsiębiorcza kreatywność. Jak działać codziennie i być szybszym i lepszym od konkurencji i upewniać naszych klientów, że tak, my jesteśmy tą firmą, która zrobi to najszybciej i najlepiej. Krótkoterminowe to wydaje mi się, że to są dla nas takie cele, które sprawiają, że nasza agencja, nasza firma działa, że pracują z nami różne osoby, że życie w agencji się toczy, że coś się dzieje, że na bieżąco są podejmowane decyzje dość bieżące, którego trenera oddelegować, na które szkolenie, jakie gadżety przeznaczyć dla takiego klienta. Jesteśmy już dosyć w tym zautomatyzowani i jakby dzieje się dosyć szybko to wszystko na regularnych podstawach. Natomiast jeśli chodzi o cele długoterminowe, dosyć często mamy spotkania w różnych podgrupach, w których ustalamy, co my chcemy, kiedy tego chcemy i w jaki sposób chcielibyśmy się gdzieś tam rozwinąć. Poza tym to bardzo mocno, wydaje mi się, pamiętamy o tym, że jesteśmy przedsiębiorcami. Zanim jesteśmy, nie wiem, artystami, muzykami czy jakimiś filmowcami, przede wszystkim jesteśmy przedsiębiorcami. Klienci podpowiadają nam cele długoterminowe. My możemy mieć swoje jakieś pomysły, ale trzeba być bardzo wyczulonym jako przedsiębiorca na to, co się na tym rynku dzieje, gdzie jesteśmy i co nam klienci podpowiadają. To wydaje mi się być kluczowe.
Codzienne planowanie u nas przede wszystkim opiera się na rzuceniu tematu. To jest dla nas strasznie ważne. Kiedy wracam ze spotkania z klientem, szczególnie z nowym klientem albo z klientem, który jeszcze nam nie jest dobrze znany, staram się zreferować wszystkim, o co chodzi, co mamy w ogóle ewentualnie zrobić, w jakim obszarze musimy zawalczyć, żeby ten klient nam zaufał. I zostawiamy to na 2-3 dni. Każdy się nad tym zastanawia i po 2-3 dniach wracamy do tematu, bo każdy ma jakieś swoje przemyślenia, każdy podjął już jakieś próby zgłębienia tematu i wtedy dużo łatwiej nam się, no tak jakoś w naszej agencji to wychodzi, wtedy dużo łatwiej nam się rozmawia, jesteśmy dużo bardziej kreatywni, jeśli chodzi o sam pomysł na to, jak tego klienta obsłużyć. Po 2 dniach, jak temat się trochę uleży, jak ja rzucam takie tematy, od razu ich chcę rezultatów, to z reguły się okazuje, że trudno nam się oderwać od tego codziennego życia, od codziennych obowiązków, żeby się nagle zająć czymś zupełnie z kosmosu. Natomiast jak ja to rzucę tak, żeby zakiełkowało, to po 2-3 dniach nagle zebranie w tym temacie daje dużo ciekawsze efekty. To jest nasz system zarządzania takimi rzeczami. Oczywiście pilnujemy też terminów, deadline'ów i tak dalej, ale to, co jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, jedną z najważniejszych rzeczy jest słuchanie klientów. To stanowi podstawę wyznaczania wszystkich celów, dlatego że ja mogę sobie wymyślić wszystkie rzeczy bardzo fajne, nakręcę film fabularny w ogóle ze znanymi aktorami. Jeżeli żaden z moich klientów nie będzie chciał tego oglądać, czy nie będzie chciał za to zapłacić, to nie ma sensu. Wydaje mi się, że u podstawy wyznaczania sobie celów leżą przede wszystkim opinie naszych klientów. To jest najważniejsza rzecz, bo oczywiście bardzo ważne jest to, co ja gdzieś tam sobie wymyślam, jakieś moje marzenia, czy jakieś moje strategie, czy jakieś moje cele, nawet półprywatne, trudno mnie oddzielić od mojej własnej firmy, ale to jest dla mnie bardzo duża podstawa. Prostota w komunikacji, takiej technicznej, administracyjnej jest strasznie ważna, bo co innego, jeżeli mamy spotkania na tematy kreatywne, kiedy trzeba dyskutować i rzucać jakieś tam idee, a co innego, jeżeli trzeba się umówić, bo projekt zamykają 3 albo 4 osoby, jedna filmuje, druga pisze scenariusze i to trzeba skoordynować, wtedy nie ma to jak najprostsze aplikacje, nie ma co iść ani w płacenie milionów za jakieś systemy obsługi w ogóle całego biura. Warto zrobić aplikację, która jest wizualnie dla wszystkich bardzo czytelna i jest naprawdę prosta i nikt nie będzie miał problemu z uczeniem się obsługi, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja mam z tym zawsze problem. Każdy z nas ma przypisany kolor, wszyscy współdzielimy tablicę, więc ja na przykład swoim kolorem niebieskim piszę, że dzisiaj mam za zadanie to, a to. Na przykład dzisiaj prowadzę szkolenie z obsługi klienta. I teraz, jeżeli mój kolor jest niebieski, to jeżeli ja poprowadzę to szkolenie, to ja skreślam to i jeżeli ja to skreślam, to się u wszystkich innych na tablicy też skreśla niebieskim. Czyli niebieski, aha, to Wojtek i jeszcze on sam poprowadził, więc skreślił niebieskim, ok. Jeżeli ja coś komuś zlecam, to często jest tak, że ktoś ma mi się z czegoś wyliczyć, czyli ja piszę, że Magda powinna zrobić coś tam, albo Krystian powinien zrobić coś tam i u Krystiana się to wyświetla jego kolorem, ale jak ja uznam, że on to zrobił, że rzeczywiście się z tego wyliczył, wtedy ja to skreślam, jest Cyprian na tam żółto, a jest moje skreślenie niebieskie, czyli ma to u mnie zaliczone, wyliczył się z tego. Bardzo fajny system, bo jest strasznie przejrzysty. To jest biały ekran komputera, na którym wszyscy piszemy, co 5 minut jest aktualizacja, także jak ja coś skreślę, to najdalej w ciągu 5 minut to się poskreśla u wszystkich innych. Widać, kto ma jaki kolor, więc jakby jesteśmy już tak nauczeni, że reagujemy na kolor, a nie na to, co jest napisane, więc każdy już siebie wie. Wiemy, kto już ma sobie co skreślić, czy ja komuś skreślam, czy ktoś mi gdzieś skreśli, jak ja jestem częścią, mimo bycia właścicielem, jestem częścią projektu moich pracowników. Myślę, że mogę się podzielić z Państwem dość ciekawym zwyczajem, który wprowadziliśmy u nas w firmie. On urósł. To jest zwyczaj, który się sam zrobił, ale w jakiś sposób w pewnym momencie ja go usankcjonowałem. Mamy taki zwyczaj, zaczynamy pracę o 9 i kończymy około 17, że staramy się wszystkie sprawy nieprzyjemne, jeżeli się da, załatwić do 9:30. W mojej agencji jest tak, że nie przechodzimy, nie zaczynamy od kawki czy takich rzeczy, tylko zaczynamy od telefonu do klienta, który na przykład zwleka nam z zapłaceniem faktury, albo wiemy, że wczoraj klientka z jakiegoś powodu była niezadowolona, więc osoba, która ją obsługuje, musi zacząć dzień od tego. Dobrze jest, jeżeli zacznie od tego. Wychodzimy z założenia, to są też jakieś tam gdzieś moje doświadczenia trenerskie, że to, co jest rano nieprzyjemne, jak nie zrobimy tego od razu po wejściu, to się będzie za nami ciągnęło przez cały dzień i psuło nam humor i przeszkadzało w realizacji rzeczy, które się zdarzą później. Jeżeli chodzi o moją firmę, to my ze sobą raczej nie negocjujemy, bo nie mamy o co. Nie mamy przedmiotu negocjacji, dlatego że wydaje mi się, tak staram się firmę prowadzić, wydaje mi się, że wszyscy mamy wspólny cel.
W związku z tym nie mamy co tutaj negocjować, nie mamy przedmiotu negocjacji, dlatego że wszyscy chcemy tego samego. Chcemy, żeby firma się rozwijała, chcemy wszyscy dobrze zarobić, chcemy wszyscy mieć przyjemność z tego, że robimy takie, a nie inne rzeczy. Więc jakby między nami nie ma takiej potrzeby, żebyśmy w ogóle musieli poświęcać czas negocjacji, bo cel jest jasny i prosty. Natomiast jeśli chodzi o klientów, bardzo często oczywiście uczestniczymy w negocjacjach, które czasami są żmudne i długie, a czasami są bardzo krótkie. Różne, że tak powiem, techniki tutaj działają, różne rzeczy się sprawdzają, natomiast zawsze jestem chętny na negocjacje, bo wtedy znaczy to, że możemy w ogóle o czymś dalej rozmawiać, bo jeżeli klient jest nieprzekonywalny albo nie wie, czego chce, ale nie chce negocjować, no to sytuacja robi się bardzo, bardzo trudna. Jestem osobą otwartą na kontakty z ludźmi i jestem twarzą firmy. Czy chcę, czy nie, mam taki charakter, mam takie cechy, które długo budowałam przez długi okres czasu, które pozwalają mi, wydaje mi się, być naturalnym przywódcą. Jestem osobą opanowaną, jestem osobą, która, mam nadzieję, prezentuje pełne profesjonalne podejście i dość naturalnie, wydaje mi się, zarządzam ludźmi, przede wszystkim przez motywację, to znaczy tak, że mamy wspólne cele, w związku z tym, no to róbmy coś, żeby te cele zrealizować wszyscy, bo wszyscy odniesiemy z tego korzyści. Bardzo różne, ale zrobimy to wszyscy i wydaje mi się, że to jest najważniejsza cecha przywódcy, on musi być dobrym motywatorem. Poza tym druga rzecz, która jest, wydaje mi się, istotna w przywództwie, to to, że zasady muszą być przezroczyste. My mamy bardzo jasne zasady funkcjonowania w naszej firmie i jasne zasady tego, jaki jest podział zadań między nami i tego, kto jest za co odpowiedzialny. Więc jeżeli coś się gdzieś tam psuje po drodze, to dokładnie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, jaki jest problem, więc ponieważ równocześnie jest to wszystko podlane sosem pewnej motywacji, mianowicie chcemy być bardzo fajną, coraz większą firmą robiącą wspaniałe rzeczy, jak zresztą każda inna firma, w związku z tym zależy nam na tym, żeby tych sytuacji niepotrzebnie stresujących było jak najmniej i chcemy je wyłapywać, zanim one się jeszcze zdarzą. Dlatego na tym, wydaje mi się, polega dobry przywódca, który potrafi i rozmawiać, ale potrafi też kazać i wtedy po prostu trzeba spełnić pewne rzeczy od razu. Zawsze powtarzam na zajęciach taki przykład, który jest przykładem z życia wziętym. Była sobie firma, gdzie zależało im na tym, żeby był świetny informatyk. Chcieli zatrudnić, chcieli zapłacić też za to, żeby był informatyk, który jest naprawdę bardzo dobry i zatrudnili takiego informatyka. To jeden z moich dawnych klientów, jakieś tam moje konsultacje. Zatrudnili tego informatyka. Informatyk okazał się być trochę hamowaty, był gburem, był zupełnym odludkiem i po prostu kompletnie nie pasował do tego bardzo fajnego, dość otwartego i sprawnie komunikującego się zespołu. Po tygodniu zespół przyszedł do prezesa i powiedział: słuchaj, albo ten informatyk, albo my. My jesteśmy przyzwyczajeni do otwartości, do tego, że komunikujemy się ze sobą. To jest zawsze głośne, ale to jest dla nas bardzo kreatywne. A ten chłop siedzi za tym komputerem, no w ogóle nie wie, o co chodzi, jest niemiły, robi wszystko za wolno. Nie można się z nim dogadać, na kiedy coś będzie gotowe. Wybieraj, albo go zwalniasz, albo my wszyscy odchodzimy. Bardzo ciekawa postawa. Oczywiście prezes zwolnił tego informatyka, przyjął innego, trochę gorszego, ale takiego, kto z zespołem dogadał się w ciągu tygodnia rewelacyjnie. I uważam, że to jest klucz programu dla mojej firmy. Zakładam, że ludzi, którzy mają podobne umiejętności, nad którymi dopiero można pracować, jak oni już pracują u mnie, które dopiero można rozwijać, jest bardzo dużo. Natomiast strasznie mi zależy, żeby mój zespół, żebyśmy my wszyscy dogadywali się między sobą, bo bez tego to będzie tragedia, to będziemy się męczyć wszyscy razem i nic z tego nie będzie, bo to zabije i kreatywność, i przedsiębiorczość, i to, że w ogóle mamy wspólne cele, bo ich nie będziemy mieć wtedy. Ja uznaję monitoring za rzecz, powiedzmy, twardą i miękką. Twardy monitoring jest dosyć prosty, bo to są liczby. Trzeba sprawdzić, wprowadzić do tabelki, ile w tym roku sprzedaliśmy, który dział nasz przynosi najwięcej pieniędzy, co to znaczy najwięcej pieniędzy i porównać to z tym, co się działo w zeszłym roku. Dane finansowe, nie można od tego uciec, to jest najważniejsza podstawa działania firmy, bo pracujemy po to, żeby osiągnąć zysk. Więc taki monitoring twardy, on jest dzięki Bogu dosyć prosty. Mamy liczby, trzeba je według siebie po prostu posegregować, w jakiś sposób je ze sobą zderzyć i wtedy wychodzi nam odpowiedź na to, jak bardzo opłacalny jest taki dział, jak bardzo nasze pomysły pomogły nam zarobić jakieś pieniądze, a jak bardzo nasze pomysły gdzieś tam w jakimś dziale nie sprawdziły się za bardzo. Natomiast monitoring miękki, to są moje określenia, które w jakiś sposób dla mnie działają w mojej firmie. To jest taki monitoring, kiedy rozmawiamy bardziej o kondycji ludzkiej, to znaczy o tym, jak my sami, łącznie ze mną, jak widzimy mijający rok i co chcemy zrobić w kolejnym roku. Ja mam takie spotkania z pracownikami, oczywiście 1 na 1, kiedy rozmawiamy o różnych rzeczach,
ale mam świadomość też, że ja na tyle często rozmawiam w ogóle z pracownikami, ponieważ motywuję ich do tego, żebyśmy razem pracowali w jednym kierunku, że to nie jest tak, że takie spotkanie z pracownikiem 1 na 1 jest raz do roku. Nie, ono często zdarza się przypadkowo. Wyjeżdżamy razem we dwójkę gdzieś tam do klienta i wtedy jest okazja, żeby porozmawiać o czymś tam, więc wydaje mi się, że dobrze znam potrzeby moich pracowników i dobrze znam ich poziom zadowolenia z tego, że pracujemy wszyscy razem. I to jest ten monitoring miękki. To jest tylko rozmowa. Ja nie mogę pracownika zmierzyć tabelką. Mogę go wyliczyć oczywiście z konkretnych zadań, ale to jest monitoring twardy, ponieważ to przełożyło się do wspólnych celów naszej firmy. Natomiast ten monitoring miękki jest dla mnie najważniejszą rzeczą, bo jeżeli się przestaniemy dogadywać, nawet jeżeli nas jest, nie wiem, 21 osób i 2 osoby się przestaną dogadywać, to naprawdę ma bardzo duży impact nagle na to, jak działa cała firma. Tak się złożyło, że moja kariera trwa 21 lat już i zdecydowana większość, poza epizodem jednorocznym, w zdecydowanej większości wypadków pracowałem w firmach prywatnych. Będąc zresztą bardzo blisko z właścicielami, bo to nie były zbyt duże firmy. W związku z tym, jeśli chodzi o doświadczenia rozmaite, udało mi się we własnej firmie uniknąć kilku rzeczy, które gdzieś tam po drodze się wydarzyły. Na przykład pracowałem gdzieś po drodze w takiej firmie, w której właściciel mylił swoje pieniądze z pieniędzmi firmowymi. I to było bardzo destrukcyjne dla całej firmy. Jemu wydawało się, że cały zysk firmy to są jego pieniądze. I on na przykład bardzo często raz na rok, raz na pół roku kupował sobie nowy, bardzo drogi samochód, bo po prostu bardzo interesował się samochodami, uważał, że to jest jego główna pasja. A myśmy czasami nie mieli wypłacanej pensji, więc to jest rzecz, która mnie strasznie dużo nauczyła, bo powiedziałam sobie, że ja nie zrobię już takiego błędu. W innej firmie, w której byłem, okazywało się, że był problem, nie było w ogóle problemu, jeśli chodzi o ustalanie celów strategicznych na lata, ale ciężko było ustalić cel na przyszły tydzień. I nagle okazywało się, że w tym przyszłym tygodniu wszyscy latali w każdą stronę w panice, bo w zasadzie projekt się kończył, a nikt nawet nie wiedział dobrze, kto był za niego odpowiedzialny i co w nim trzeba byłoby zrobić, żeby ten projekt skończyć. To mnie też nauczyło tego, żeby informacja była bardzo mocno akcentowana na samym początku, kto się czym zajmuje i kto jest za co odpowiedzialny i kto tak naprawdę co ma zrobić, bo żebyśmy na samym końcu nie świecili oczami przed klientem. Wydaje mi się, że te błędy, które popełnili inni przedsiębiorcy, bardzo dużo mnie nauczyły, bo ja nie popełniłem takich. Popełniam na pewno inne. Być może w tej chwili któryś z moich pracowników się uczy na moich błędach, jak tego nie robić, ale uważam, że to za najbardziej cenną lekcję, bo nie. Jeśli chodzi o zarządzanie czasem z dnia na dzień, najbardziej ratują nas aplikacje internetowe czy aplikacje mobilne. Rzeczywiście to są bardzo wygodne narzędzia do tego, żeby zarządzić czasem w przypadku bardzo prostych spraw. To jest, bardzo u nas się sprawdza aplikacja Workflowy, która polega na tym, że mamy wszyscy wspólną tablicę, na której zapisujemy różne rzeczy i wszyscy inni potrafią to też zobaczyć na swoich komórkach czy na swoich komputerach. Wtedy wszyscy widzimy zadania dla wszystkich, każdy ma swoje zaznaczone i łatwo nam jest też sprawić, żebyśmy działali, bo wiemy, że inni w tym czasie skreślają swoje rozmaite zadania, w związku z tym my też staramy się wykonać gdzieś tam nasze założone na ten dzień. Bardzo fajne jest to, że też współdzielimy wspólny obraz tego, że ja widzę też zadania wszystkich innych osób, a oni też widzą moje. Bardzo fajnie, bo bardzo to motywacyjnie wpływa, że skoro inni robią, to ja też mogę zrobić. Bardzo, bardzo fajne takie aplikacje internetowe. Dzisiaj jest ich mnóstwo, łatwo jest wybrać, aczkolwiek polecałbym takie, które są maksymalnie proste, bo te, które są rozbudowane, mogą być czasami problemem, bo po prostu ludzie nie będą z nich korzystać, bo wpisanie jakiejkolwiek imprezy, eventu czy jakiegokolwiek celu oznacza grzebanie się w tej aplikacji przez 15 minut. No to nikt tego nie będzie robił. Myślę, że jak każdy przedsiębiorca mam z tym duży problem. Dużo czasu, stosunkowo najwięcej, wśród moich umiejętności interpersonalnych i moich własnych umiejętności zajęło mi zdanie sobie sprawy z tego, że to jest dla mnie duży problem. Staram się to niwelować, staram się pracować nad sobą, staram się uprawiać sport, mam dużo zainteresowań pozafirmowych. Tak jak mówię, no niestety albo stety, w mojej branży kreatywnej problem polega na tym, że ja jestem osobą bardzo kreatywną, zajmuję się muzyką, filmem i takimi rzeczami i to jest to samo, co robi moja firma, więc czasami trochę trudno mi odpocząć, bo jednak moje prywatne zainteresowania też się mieszczą w tym, co robi moja własna firma. W związku z tym mam z tym spory problem, ale bardzo intensywnie pracuję nad tym, żeby się odstresować. Bardzo często się zdarza, że klient chciałby czegoś na wczoraj
I bardzo często jest tak, że klient dzwoni, błaga, często grozi, że inaczej to zerwie z nami relację, nie podpisze umowy kolejnej, jeżeli nie załatwimy mu dokładnie na jutro rzeczy, którą my wiemy, że to jest niemożliwe, żeby to na jutro zorganizować. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje i teraz albo moje czy nasze umiejętności komunikacyjne, perswazji przekonają tego klienta, że to, czego on sobie życzy, jest nierealne, albo stajemy na głowie, skoro się czegoś podejmujemy, no to jakby sobą trochę pokazujemy, że to jest realne. No i robimy wszystko, żeby to stanąć na głowie i rzeczywiście spełnić życzenia klienta. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy właśnie z Holandii sprowadzaliśmy gadżety. Mieliśmy na to 3 dni, a w poniedziałek klient sobie zażyczył gadżet. W środę miał być u niego w Warszawie. No my pracujemy jakby w Łodzi, jest nasza główna baza, w związku z tym to musiało przyjść do nas do Łodzi, musieliśmy to oznakować, mamy do tego maszyny i wysłać jeszcze w środę do Warszawy. Skończyło się tak, że przyszło to we wtorek wieczorem oczywiście, w nocy oznakowaliśmy, a w środę rano na 9, kiedy miała być impreza, kiedy te gadżety miały być oddawane, jeden z naszych kolegów pojechał samochodem prywatnym i zawiózł te rzeczy dosłownie na 10 przed 9. Także to są często takie sytuacje, kiedy musimy sobie radzić. Zawsze mamy wybór, możemy się tego podjąć albo nie. Zawsze możemy odmówić, tylko pytanie, jak bardzo nam się to opłaca, że odmawiamy i czy naprawdę za każdym razem, jak odmawiamy, nie moglibyśmy stanąć na głowie, żeby spróbować coś z tym zrobić. Niemyślenie o tym od początku prowadzenia firmy może po prostu najnormalniej w świecie powodować poważne problemy zdrowotne. I to jest jedna z tych rzeczy, dla których ja też nie jestem najmłodszym człowiekiem. Dlaczego to mnie coraz bardziej dotyczy też, a coraz bardziej próbuję znaleźć równowagę między życiem prywatnym i służbowym, między poziomem stresu, bo czasami ten stres jest ogromny. Jestem odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za swoich pracowników, za to, cośmy wypracowali przez lata. Nie wyobrażam sobie, żeby moja firma z dnia na dzień mogła tak po prostu zniknąć. Oznaczałoby to dosłowną tragedię i finansową i dla mnie, i dla ludzi, których ta firma utrzymuje, dla moich pracowników, którzy ciężko pracują na to, żeby godnie zarabiać i żeby robić fajne rzeczy, jak my to zawsze mówimy. Natomiast jest to bardzo trudne, bo czasami ten poziom odpowiedzialności jest przerażający, szczególnie przy projektach za bardzo dużo pieniędzy, kiedy podjęcie złej decyzji lub gdzieś tam jakieś problemy przy realizacji mogą skutkować obcięciem pewnej kwoty z tej faktury, mogą sprawić, że zaczniemy jako firma tracić na tym zleceniu. Myślę, że to jest strasznie ważne, bo inaczej po prostu byśmy jako przedsiębiorcy zwariowali.